Jak podkręcić gotowy dom od dewelopera? Zobaczcie, jak projektantka Ada Winnicka urządziła dom w zabudowie bliźniaczej dla swojej 5-osobowej rodziny. Dzięki małym zmianom w układzie udało jej się zyskać wymarzoną spiżarnię, dodatkowy pokój na parterze i 4. sypialnię. A to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie sami. Partnerem odcinka jest marka Dreamy, producent inteligentnych urządzeń do sprzątania domu. Dzisiaj pokażę Wam 3 ciekawostki na temat najnowszego robota sprzątającego Dreamy L10S Pro Ultra Hit. Udało Ci się niezwykle przytulnie i wygodnie urządzić Wasz dom dla 5-osobowej rodziny, co było pewnie wyzwaniem. Jakie zmiany w układzie pomieszczeń wprowadziłaś? Od zawsze marzyłam o kuchni amerykańskiej z wyspą na środku. Natomiast zwyciężył trochę rozsądek, ponieważ postanowiliśmy podzielić tę przestrzeń i wygospodarować niewielki pokój, czyli gabinet. I nie wyobrażam sobie już teraz nie mieć tej przestrzeni do pracy na parterze. Na kuchni zostało nam 9 metrów, żeby też nie rezygnować do końca ze swoich marzeń. Zamiast wyspy mam półwysep, ale i tak spełnia on swoją funkcję, ponieważ jest to kącik śniadaniowy dla naszych dzieci i cała trójka przy tym w półwyspie może sobie zasiąść i zjeść śniadanie. Zobaczcie, że ten półwysep to jest nie tylko dodatkowy blat roboczy, ale również miejsce na przechowywanie. Od strony salonu mamy taką głęboką szafkę, gdzie możemy trzymać m.in. dokumenty i różne rzeczy potrzebne podczas przyjmowania gości. Natomiast od strony kuchni Ada zaplanowała szuflady, gdzie trzyma m.in. przyprawy. Kolejnym patentem, który pozwala nam oszczędzić miejsce na blacie, jest chowana półka na ekspres do kawy. Największą zmianą było podzielenie naszej sypialni, która w pierwotnym projekcie miała aż 25 m². Zdecydowaliśmy z mężem, że nie potrzebujemy aż tak wielkiej przestrzeni, a ponieważ mamy 3 dzieci, naturalnym była potrzeba 4 sypialni, żeby każde dziecko miało swoją własną przestrzeń. Więc z jednej sypialni powstały 2 przytulne pokoje po 12 m² i jeszcze z naszej sypialni dodatkowo udało się wygospodarować garderobę. W jaki sposób udało Ci się optycznie powiększyć tę przestrzeń? Kolejną taką małą zmianą, która jednak wprowadziła bardzo dużo przestrzeni do tego salonu, było przesunięcie schodów. Zdecydowaliśmy się na to, żeby skrócić ścianę, za którą znajdują się schody. Niby to jest niewielka zmiana, ale ten fragment, który zyskaliśmy, spowodował, że mamy większą przestrzeń taką salonową. Ja postanowiłam oczywiście wykorzystać ją na dekorację, czyli na konsolę, na lustro, więc ten niewielki kawałek przestrzeni robi wielką różnicę. Tak samo jak cieszymy się z tego, że wygospodarowaliśmy spiżarkę z dolnej części łazienki, bo to jest miejsce, które ma zaledwie 1,5 m², a jest niezwykle przydatne. Chowanie podręcznych rzeczy w spiżarce bardzo się przydaje na co dzień. Dolna łazienka poprzez pomniejszenie kosztem spiżarni musiała nadal pomieścić wszystkie potrzebne elementy, więc było to dla mnie wyzwanie. Zabudowa pod umywalkę musiała być zrobiona na zamówienie, ponieważ tam każdy centymetr się liczył, a jest to dosyć płytka zabudowa na 30 cm, 33 umywalka musiała mieć 30. Bałam się, żeby nie stworzyć kolizji z toaletą, która znajduje się w dolnej łazience. Na szczęście udało się tego uniknąć, stosując szafki, które imitują jedynie szufladę i wydaje się, że jest to szuflada z zewnątrz, natomiast jest to tak naprawdę szafka uchylna. Kolejną charakterystyczną rzeczą jest drewno, które niesamowicie ociepla nam tę przestrzeń. Tak, wydaje mi się, że bez belek ten dom nie wyglądałby tak samo. One bardzo zmieniły charakter tego wnętrza. Początkowo chciałam, aby to były
belki dębowe. Niestety cenowo troszkę nas to przerosło, dlatego zdecydowaliśmy się kupić w tartaku szczotkowane drewno świerkowe, które pobejcowaliśmy kolorem dąb rustykalny i myślę, że efekt jest równie zadowalający. Wspomniałaś tutaj o oszczędnościach. Jakie elementy w domu wykonałaś samodzielnie? Tak, mam troszeczkę taką naturę szperacza i bardzo lubię odwiedzać takie miejsce, gdzie można kupić meble z duszą. Potem trzeba poświęcić trochę czasu na odnowienie tych mebli. I właśnie fotel to jest jeden z tych przedmiotów, które odnowiliśmy. Spędziliśmy kilka popołudni, żeby dotrzeć do surowego drewna i potraktować go świeżą bejcą. Tapicerowane elementy zostały zamówione na wymiar, ale i tak koszt całej renowacji nie przekroczył 500 zł, więc w zasadzie jestem dumna z takich pomysłów, bo pozwalają one upiększyć wnętrze jakby niskim nakładem finansowym. Podobnie było z hokerami do kuchni. Bardzo mi się podobał ten model hokerów. Niestety ceny były wygórowane. Miałam to szczęście, że znalazłam akurat 3 bardzo podobne modele właśnie na Pchlim Targu. Jedynie trzeba było poświęcić kilka popołudni w garażu ze szlifierką w ręku, żeby one wyglądały na drewniane, bo były pokryte białą farbą, więc musieliśmy tę farbę zeskrobać. Jeśli chodzi o górną łazienkę, to od początku wiedziałam, że chcę, aby lustra i umywalka znajdowały się na wprost wejścia, żeby był to taki element dekoracyjny. Chciałam wannę umiejscowić pod oknem, zawsze to było moje pragnienie. Miałam jedynie wątpliwości do tego, czy zastosować w łazience toaletę i bidet osobno. Zdecydowałam się jednak, oszczędzając troszeczkę przestrzeń, na samą toaletę i zamontowaliśmy na ścianie bidetkę, która również spełnia swoją funkcję. Zawsze właśnie chciałam, aby płytki imitowały błazerię w łazienkach. Natomiast wybrałam płytki matowe, ponieważ one naprawdę moim zdaniem lepiej się sprawdzają w codziennym użytkowaniu. Na początku bardzo żałowałam, że nie mamy takiej wnęki pod prysznicem na kosmetyki. Jednak gdy znalazłam takie dozowniki, które umieszcza się na ścianie pod prysznicem, zostałam uratowana, bo nareszcie zniknął bałagan na posadzce pod prysznicem. I nareszcie mam i porządek, a jednocześnie taki element estetyczny, który też nadaje takiego charakteru całej łazience. Ponieważ partnerem tego odcinka jest marka Dreamy, to naszym cichym pomocnikiem podczas nagrania jest robot sprzątający Dreamy L10S Pro Ultra Hit. Jeżeli więc zastanawiacie się nad wyborem robota, który dokładnie, cicho i w pełni bezobsługowo posprząta Wasz dom, to dzisiaj pokażę Wam 3 takie ciekawostki, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, moc ssania. Oczywiście ten robot zarówno odkurza dywany, jak i mopuje podłogi, ale co najważniejsze, robi to z mocą aż 7000 paskali. Dzięki temu nawet sierść zwierząt, jakieś klejące zabrudzenia, czy nawet błoto nie mają z nim szans. Po drugie, pełna automatyzacja. I cóż to oznacza? Po prostu robot samodzielnie rozpoznaje rodzaj czyszczonej podłogi i albo chowa, albo wysuwa obrotowe nakładki mopujące. Oczywiście on jest również w stanie rozpoznać stopień zabrudzenia podłogi i nawet jeżeli w międzyczasie coś nam spadnie na podłogę, to robot powtórnie przyjedzie i drugi raz ją umyje. Ale zobaczcie, żeby to czyszczenie podłogi było skuteczne, to tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, żeby te obrotowe nakładki mopujące cały czas były idealnie czyste. I tutaj mamy klucz, czyli samo czyszczenie mopa gorącą wodą o temperaturze aż 58 stopni. Robot usuwa z nakładek nawet trudne plamy z oleju, a dodatkowo suszy je gorącym powietrzem. Dodatkowo między cyklami sprzątania sam opróżnia zbiornik na kurz i brudną wodę. Oczywiście sam bez naszego udziału się też ładuje. A teraz czas na trzeci element, czyli docieranie do trudnych miejsc. Jeśli pojawiają się jakieś uwagi na temat pracy robotów sprzątających, to najczęściej dotyczą one właśnie docierania do jakichś zakamarków, do listew przypodłogowych kątów, ale tutaj mamy do czynienia z nową generacją robotów. To wszystko jest w zasięgu jego działania.
A gdy chcesz się całkowicie zanurzyć w swoim świecie, możesz włączyć tryb cichy, na którym robot może pracować aż do 220 minut, zapewniając błogą ciszę podczas sprzątania. A Ty masz wreszcie czas na to, co lubisz. Bardzo podobają mi się ławeczki, które udało nam się wygospodarować w pokoju córek. Starsza córka ma ławeczkę wbudowaną pod oknem między dwoma zabudowami, która wspaniale się sprawdza do zabawy, do czytania książek. Natomiast młodsza pozazdrościła starszej siostrze, więc postanowiłam stworzyć dla niej ławeczkę z gotowych już komponentów ze znanej sieciówki. Córcia uwielbia tam przechowywać swoje wszystkie zabawki, ma miejsce do przechowywania, do zabawy. Tam powstał taki troszeczkę klimat boho, który bardzo dobrze oddaje również jej upodobania i to, co jej się podoba. Wydaje mi się, że jest rzeczywiście takim dziecięcym światem. Starsza córcia kocha zwierzęta, dlatego wiedziałam, że w jej pokoju nie może zabraknąć tapety z motywem zwierzęcym. Zdecydowałam się na akwarelę, czyli taki delikatny motyw. Myślę, że jeszcze kilka lat ta ściana zostanie nieruszona. W pokoju syna zdecydowaliśmy, że będzie kącik telewizyjny, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci, ale tak naprawdę najczęściej korzystają z niego koledzy, którzy odwiedzają syna i to jest tak naprawdę ich taka strefa do gier, ale również spędzają czas na grach planszowych. Dodatkowym atutem drugiego telewizora jest to, że dzieci mają swoją przestrzeń, w której mogą spędzać wspólnie czas, no a my z mężem możemy mieć wolne piątkowe wieczory filmowe dla siebie. Co Twoim zdaniem sprawia, że właśnie w domach w stylu farmhouse czujemy się tak dobrze? Jest to styl, który najbardziej odzwierciedla to, co gra w mojej duszy, czyli połączenie takich elementów właśnie rustykalnych z duszą, z nowoczesnością. Zależy mi na utrzymaniu równowagi pomiędzy tym, co stare i z duszą, a tym, co nowe, praktyczne i szukam tego złotego środka. I czasami nie potrafię wytłumaczyć tych wyborów, ale po prostu w środku wiem, że to jest to, że to mi się podoba, bo to nie jest też kopia czyjegoś stylu, tylko inspiracja dopasowana do naszych potrzeb. Wiem natomiast, że styl mojego domu będzie się zmieniał i tak naprawdę już kiełkują w mojej głowie pomysły na pewne zmiany.